Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano widzowie, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o spotkaniu z twórcami, czyli Developer Feedback. Przegadamy sobie, co oni tutaj nowego rano nam wypuścili. 2 godzinki temu było pierwsza jakby taka wypuszczona informacja. Troszeczkę inaczej to zrobili, bo przeważnie było tak, że najpierw była informacja na Discordzie, potem jakiś dłuższy okres czasu przerwy i potem dostawaliśmy informacje z gry. A teraz mamy od razu, więc fajnie, bo będziemy mogli od razu wam tutaj, nie będę musiał tego spolszczeć, tylko będziemy mieli od razu po polsku. Najgorętsze tematy związane z pytaniami do devów. Pytanie, zobaczymy też, co jak będzie w Amsterdamie, co oni tam ciekawego wymyślą, nie? Ale ogólnie, jak przeczytałem sobie tam pierwsze niektóre rzeczy mnie tutaj zdziwiły i oczywiście tam im od razu ankietę wypełniłem, bo mówili o paru zmianach związanych w Zenicie już troszeczkę wcześniej, ale dziwne było to, że oni nagle tam poszli jeszcze dalej, ale to zaraz sobie przeanalizujemy. Sam to spotkanie z devami jest zawsze takie, że oni wyciągają jakieś tam, wiecie, pytania czy propozycje od innych graczy i czasem się czuję, że te pytania raz są od jakichś graczy, powiedzmy, z jakichś mocniejszych królestw i to ma sens, pytanie, które zada, a czasem jest jakby wyciągają pytania od jakichś mniejszych królestw, którzy widzą jakieś problemy, których chyba nie ma i oni to analizują i dają informacje. To dla mnie takie jest dziwne, ale no nie wiem, no tak to tak wygląda czasem te deep feedbacki. Przejdźmy ogólnie do pierwszego pytania. Nowa wersja technologii kryształu poprawia rozgrywkę, ale sprawia, że bardzo trudno jest pokonać garnizony, spowalnia to tempo bitew, sugeruje poprawę atrybutów ofensywnych. Powiem nikt nie mówił, że za kwestię garnizonów jest ciężko przebić. Nie, oglądałem parę KVK w ostatnim czasie, grałem na paru KVK i nie widziałem naprawdę, żeby ten garnizon był jakoś strasznie do pokonania. Nie wiem, na jakiej oni, osoba, która zadała to pytanie, grała KVK. Nie wiem, no kurde, nawet na tych mocniejszych KVK nie widziałem, żeby jakoś te garnizony były strasznie ciężkie do przebicia, że aż trzeba zgłaszać to do Lili, żeby poprawili to. Nie wiem, ja tego nie widziałem. Jeżeli wy to widzieliście, no to dajcie informacje w komentarzach, nie wiem, odezwijcie się, bo naprawdę ja nie widziałem takiego problemu, nie? No ale, no wiadomo, co królestwo to może inne problemy związane z reali może niż z garnizon albo z KVK-TM. Może nie mogli się przebić przez garnizon, bo garnizon był bardzo dobry, mieli fajny KVK-Tech, a reali ich było słabsze, nie? No, dlatego tutaj płaczą o technologię kryształu, no. Sorry, i tak taka technologia kryształów jest tak free to play w tym momencie. Chodzi mi pod graczy free to play, że no nie wiem, no ja uważam, że ta nowa KVK technologia jest niezła dla mniejszych graczy, nie? Wprowadzamy nowe poprawki balansu, takie jak modyfikacja wzmocnienia dawnej chwały niektórych premii ofensywnych z technologii kryształu na podstawie danych z walk, które zebraliśmy z każdej fazy. Projektują również asymetryczne wzmacniania dla zgrupowań i garnizonu, co powinno pomóc zapobiec patowym sytuacjom. Dla mnie to pytanie jest bezsensowne, no ale okej. Może mieli problemy i zadali je. A Lili to wyciągnęła, no bo stwierdziła, że jest ciekawe. Drugie pytanie. Dodajcie narzędzie do planowania działających w przeglądarce, które pozwoli liderom królestw rysować, pobierać, udostępniać mapy KVK przed rozpoczęciem starcia. Znacznie ułatwiłoby to planowanie bitew. Z jednej strony bardzo fajnie, jest to wałkowane od chyba 3 dev feedbacków, czy też face to face, czy też jakichś spotkań. Wałkują to przez cały czas, że oni to potrzebują. Dostali przecież niedawno flagi, rozplanowanie. Teraz są KVK mapy. Kurde, no ja nie wiem, ale szczerze, KVK mapy, ludzie mają dostęp jakimś cudem do tych KVK map, bo te planują i to jeszcze 4-5 lat temu widziałem, że rozplanowane były na KVK mapach. Potrafili sobie wyciągnąć taką KVK mapę, nie wiem, wyciąć, zrobić. No wiadomo, to jest własna inicjatywa i tutaj ingerencja w to, że sobie coś działamy sami, tak? Ale kurde, oni jeszcze potrzebują takie ułatwienia w gry, no to nie wiem, no z jednej strony okej, ale dla mnie to jest takie, no może dla zarządzających jest to wygodne, ja już w zarządzie nie będę za niedługo rok, więc mnie to też tam, wiecie, też rybka z jednej strony, może R4 potrzebują czegoś takiego, chociaż wiem, że sobie radziły z tym po swojemu i dużo wcześniej to ogarniali niż prosicie Lili, zresztą tak jak mówię, no to jest wałkowany temat do jakichś chyba 3 jakichś feedbacków, no ale okej.
I przez 3-4 feedbacki dostali mapowanie flag, nie? Więc nie wiem. Okej. Odpowiedź z ich: przygotowujemy różnorodne narzędzia do zarządzania królestwem, w tym wyszukiwarkę królestw zarządców, wykresy królestwa, czas głosowy oraz szerszy wybór ikon na mapie. W późniejszy terminie planuję również dodać narzędzie do planowania map. Czas głosowy mi się zdaje, że będzie fajny, nie? O ile to w miarę będzie logicznie rozwiązane, no bo to, co jest z czatami tymi ogólnych danych krajów, no to jest naprawdę ciężkie tematy, nie? P3, czyli pytanie trzecie. Dlaczego formacja drużyn królestwa została usunięta po testach pioniera? O, okej. No to jest dobre pytanie, no bo w sumie nie wiemy, ale no, da się domyśleć. Zasady formacji drużyn w testach pioniera były zrównoważone pod kątem opowieści burzy manewrów. Na podstawie otrzymanych opinii odkryliśmy, że te zasady nie pasowały dobrze do powieści z 4 obozami, tak jak hymn bohaterów. Tymczasem włączyliśmy tę funkcję na czas wprowadzenia poprawek. Proste. Nie działało to, więc wyłączyli, czy wstrzymali. Pytanie czwarte. Dobieranie przeciwników KVK wymaga poprawy. Istnieje sytuacja, w których logika tego procesu nie jest jasna, a obozy są poważnie niedopasowane. I powiem wam tak, ostatnio przeglądałem parę KVK. Przeglądałem ich DKP, KP i patrzyłem jakby tak poprzez dobieranie, jak to wygląda. Jeżeli patrzycie na same KP, patrzycie na siłę, patrzycie na dedy i widzicie te kampy połączone z sobą i potem jak oni się dzielą na te obozy, no to ja nie uważam, że ostatnio jest to źle dobierane. Po prostu ja uważam, że nieraz widnieje problem w królestwach, ponieważ nieraz jest sytuacja taka, jak ostatnio dostałem informację na królestwie chyba 2953 u Sebixa, mieli problem taki, żeby się dogadać, kto z kim gra. Chcieli grać lewo na prawo, oczywiście ziemia nie, i tam chyba jakieś królestwo zagrażało, że oni wezmą i skancelują jakby dobieranie, no bo jest taka funkcja od jakiegoś czasu, ponieważ im dobieranie nie pasuje, nie? I nie pasuje im dogadanie się, jak grać, nie? No i w tym momencie rodzi się tak, Ziemia tam dostawała najmocniejszego według statystyk Cammate'a, czyli dostawała niby wiatr. Z drugiej strony mieli dwa bardzo mocne, moim zdaniem, kampy, no bo 1525 i 1592 są naprawdę niezłe królestwa, dobrze grają, więc... A oni wiadomo, że chcieli ze sobą grać, bo oni 1525 i 1592 się lubią. Chociaż ponoć tam, wiadomo, w dyplomacji nie uczestniczyli. Dla mnie było po prostu dziwne jest to, że ktoś tam narzeka na te dobierania. Oglądałem parę ostatnich też niższych seedów, gdzie pograłem. Byłem na królestwie, gdzie według DKP królestwo powinno zdobyć gwiazdę, ale ich sojusznik tak przekręcił temat, żeby oni dostali gwiazdę. I ostatecznie to doprowadziło do tego, że jeden kamp zdradził drugi, żeby się dogadać z innym i wypchać, powiedzmy, ich starego sojusznika z Kingslandu. Bo stary sojusznik po prostu im, jakby tak powiedzieć, no wygroził, że zakończy ich KVK, jeżeli się nie zgodzą na dane warunki. Chociaż w DKP wyglądali średnio. Więc no... Też takie rzeczy się zdarzają. Czy dobieranie wygląda źle? Powiem wam dopiero to w sumie za 24 godziny gdzieś, jak nagramy kolejny odcinek, jak dobierze nam KVK. No w sumie gdzieś za 24 godziny dobierze nam KVK. Oczywiście od 24 godziny od momentu, kiedy ja nagrywam ten film. Wy ten film możecie dostać dzień później, więc może by tam poszli czasowy dniowy. Ale postaram się to jakoś tam poukładać w tych filmach, bo troszeczkę do przodu filmów porobiłem dla was. Powiem tak, dla mnie dobieranie przeciwników KVK z tego co widziałem wygląda nieźle, ale trafiają się kadeki, lub też kampy, które odpuszczają i grają bardzo słabo. O 4 KVK wiem, że zawsze jak gram na ziemię, albo mam ziemię w sojuszu, to może być tak, że to KVK przegram, bo ziemia odpuszcza po paru walkach i albo po prostu jakieś KD tam się wysypuje, albo zostają 4 KD, zostają 2, które walczą i zawsze dla mnie powinny takie kadeki, które w pewnym momencie odpuszczają walki i w ogóle twierdzą, że oni już nie mogą walczyć albo po prostu są wyczerpani. Dla mnie uważam, że takie kadeki powinny dostawać jakieś limity, kary, ponieważ to powoduje, że podczas KVK jest połowa KVK czasem
i ty już masz dość gry, ponieważ wiesz, że będziesz miał ciężko w Kingslandzie wygrać, bo będziesz grał 2 versus 1. Miałem tak na 1, 5 czy 4, miałem tak na 3-0-80 ostatnio, miałem tak na kolejnym KVK, gdzie grałem na 1, 5 czy 4, a tam było 6 cammate'ów i tylko tam znowu no, nie dał rady las, nie? Więc no, zawsze coś nie dowozi, nie? Jak byłem na 2-7-3-2, to zawsze była sytuacja taka, że tam była znowu sytuacja, że Królestwo, już kurde, 3-2-0-2 chyba to było to, tam po prostu no, mieli nieogarniętych graczy R4 i niestety niezrównoważoną troszeczkę pewną osobę. I przez to też my jako Ziemia wtedy graliśmy średnio, bo też nie mieliśmy nie wiadomo jakiej tam mocy przebicia na 1, 5, 6, 8, ale no 3-2-0-2 na dobieraniu i dołączeniu się w parę wyglądało naprawdę nieźle, więc od tamtego czasu moim zdaniem się dużo zmieniło i uważam, że te dobierania są dużo lepsze niż były w styczniu czy też w lutym 2025 roku po tych zmianach grudniowych. Bo wtedy bardzo duże były dysproporcje, nie? Na KVK. Więc teraz uważam, że jest nieźle. Ale oczywiście odpowiadamy na pytanie, znaczy odpowiadamy tutaj według Lili, to odpowiedź. Przepraszamy za negatywne doświadczenia związane z dobieraniem przeciwników KVK. Planujemy kilka zmian, które pomogą rozwiązać problemy z równoważnieniem tego procesu. W najbliższej przyszłości uruchomi narzędzie informacji o królestwie, które zapewni bardziej obiektywną ocenę rzeczywistej siły waszego królestwa. W przyszłości będziemy je rozwijać o nowe funkcje, np. wykresy siły królestwa, domen oraz chęcią przyjmiemy wszelkie wasze sugestie. W ankiecie, które wypełniałem, to było zaznaczone, co chcemy wiedzieć o danym KD podczas dobierania lub też o królestwach, a propos tam chyba siły, aktywności, mocy chyba dowódców, statystykach z poprzedniego KVK, jakie mieli KP, też jeżeli chodzi o te kwestie technologii, jak grali na poprzednim KVK, w sensie jak inwestowali, więc takie rubryki były w ankiecie, więc oni coś takiego chcą wprowadzić właśnie tak tutaj w tym punkcie, że więcej informacji o danym królestwie, żebyśmy mieli, nie? Ponownie uruchomimy testy pioniera dla formacji drużyn królestwa tak szybko jak to może, co powinno pomóc zmniejszyć liczbę niesatysfakcjonujących połączeń obozów. Z drugiej strony te połączenia pioniera też są takie, dla mnie mogą być różnie się ludzie tam dobierają, a czasem potem wychodzą zgrzyty, no ale no nie wiem, no ja uważam, że dobrze, że to wyłączyli, że to im tam nie funkcjonowało, ale jak widzicie, chcą to jeszcze raz testować i zrobić tak, żeby to działało. Piąte pytanie. Udostępnijcie w przyszłości więcej historycznych i realistycznych motywów miasta. Oczywiście odpowiedź. Historia zawsze była z sercem KVK i możemy zapewnić, że planujemy udostępnić więcej realistycznych, historycznych motywów miasta. Okej, fajnie, tylko no wiecie jak to będzie. No, to będziecie mieli do zakupienia oczywiście w tym nowym shopie związanym z białymi klejnotami, więc czy to aż tak bardzo ważne jest? Nie, bo to będą epickie, czy to będą jakieś mieli fajne statystyki? Przypuszczam, że nie, po prostu będziecie mieli fajny motyw, nie? Dla mnie to jest takie mech, no ale jeżeli ktoś tak by chciał, no to może mieć, nie? Wprowadzenie zmiany w wydarzeniu Szczyt Potęgi i to jest jeden z punktów, który też tam im odpisałem i dałem troszeczkę informacji po ich przemyśleniu a propos tego Zenitu. Przyznawanie motywu miasta na podstawie rankingu zachęca wszystkich do zwiększenia swojej siły poprzez zgromadzenie zasobów zamiast walki. Okej. Skapli się po ilu latach? Co więcej, ci, którzy nie zajmują miejsca w pierwszej tysiącu, nie otrzymują motywu miasta i są wyśmiewani. Ja pierdyk. Wyśmiewane są osoby z 11 miejsca, które dały ciała podczas Zenitu. Bo nie oszukujmy się, bardzo dużo było takich graczy, gdzie mogli cisnąć Zenit i mogli robić swoje, ale nie mieli czasu, żeby siedzieć tam do tej drugiej w nocy i cisnąć tą siłę i jakby tak powiedzieć walczyć do końca lub też odpuszczali. I potem byli tacy gracze wyśmiewani, a nie, że gracze ogólnie byli wyśmiewani. To jest w ogóle... jak ktoś dał takie właśnie tutaj pytanie i od razu informację, to jest naprawdę słabo, nie? Na bank pisał to jakiś Wietnamczyk, który przegrał 11 miejsce i teraz płacze, nie? Bo ostatnie łuki mu nie siadły, nie?
Nie. Słuchajcie, jeżeli chcecie iść Zenit, musicie wiedzieć, że Zenit jest bardzo wymagający i musicie wiedzieć, że te speed-upy pójdą w silną dal i musicie wiedzieć, na co się porywacie. Zenit jest bardzo ciężkim, moim zdaniem, wydarzeniem, bo jak traficie jakiś mega Zenit, to ludzie będą tam cisnąć i walczyć, żeby tylko dostać ten motyw. Niestety tak jest. No, nie przeskoczycie tego. To są pewne rzeczy, które no też są dla Welly, bo taka jest prawda, że niektóre, chyba też dla osób, którzy chomikowali te speed-upy, zbierali i potem odpalają się w danym momencie, gdzie oni chcą, żeby zdobyć chociaż ten motyw, więc to jest system gry. To odbieram, nie? Planujemy dodać nową walutę, by zapewnić wszystkim zarządcom szansę na zdobycie motywu miasta z wydarzenia. Będzie to działać w następujący sposób. Podczas szczytu potęgi możesz zdobyć nową walutę poprzez zwiększenie siły. Po ustaleniu końcowego rankingu możesz użyć tej waluty, by wymienić je na aktualny motyw miasta ze szczytu potęgi. Efekt motywu oraz inne przedmioty w sklepie wydarzenia. Trzecie, zarządcy z pierwszej dziesiątki nadal otrzymają motyw miasta z wydarzenia, ale pierwsza trójka nie będzie już dostawać efektów motywu z wydarzeniem. To jest dla mnie bullshit, bo w tym momencie wprowadzili coś, żeby top 3 graczy Zenitu wziąć i, jakby tak powiedzieć, wypromować, tak? Pokazać, że oni zrobili więcej, dostają motyw, hurra i w ogóle fajnie, nie? I uważałem, że to jest dobre rozwiązanie dla graczy, którzy mają top 3 Zenitu, no bo jakoś to ich wyróżnia, tak? Oni chcą, żeby, Lilith lubi takie rzeczy, żeby jakoś gracze najlepsi, którzy tam pocisnęli Zenit, się wyróżniali. I ja to bardzo rozumiem i widzę często, że te gracze cisną odkąd się tam była piechota i łuki, były na tych nowych tych nowych wizualizacjach, że fajnie jest, naprawdę okej, nie? A oni w tym momencie tutaj chcą zrobić coś takiego. Czekajcie, bo się tu pogubiłem. Znaczy z pierwszej dziesiątki nadal będą zamiast efektu, ale trójka nie będzie, zamiast tego będzie dostępna w sklepie wydarzenia. No i teraz tak, jeżeli jest słabszy Zenit i nie trzeba jakoś puszować siły i waluta, tą, którą dostaniesz za Zenit, nie starczy ci, żeby kupić sobie motyw, no to automatycznie jesteś top 3, bo jest słabszy Zenit, nie trzeba dużo wydać. Na przykład na tych mniejszych królestwach, nie wiem, mogą gdzieś tam 20-30 milionów punktów rzucić, a nie starczy im to na motyw. Ja uważam, że Lilith wywali ceny konkretne na te efekty lub jakieś tam, żeby zdobyć Zenit, nie? Żeby zdobyć żeby zdobyć ogólnie z motyw Zenitu, jak i też ten efekty do motywu. I nie wiem, kurde, dla mnie to jest... Ja nie napisałem, że to dla mnie jest dziwne, nie? Top trójka powinna być dalej wyróżniana, a nie, że nagle oni ten efekt zabierają im i musicie sobie wymienić za walutę, nie? Bez sensu to jest. Nie wiem, no najbliższe zdanie to akurat się zbliża takie, że będzie trzeba bardzo dużo pewnie wyrzucić, bo no, prawdopodobnie będzie nowy leadership, więc będzie trzeba naprawdę dużo wyrzucić speed-upów. Zależy też na jakich królestwach jesteście, ale to już wiecie, to jest kolejny w ostatnich dla was jak filmikach nagrywam o aktualizacjach, o nowych wydarzeniach. To jest kolejny skok na pieniądze, moim zdaniem. Czy kolejny skok na pieniądze? Pytanie, czy będzie tą walutę można jakoś inaczej kupić, bo przypuszczam, że będzie jakaś tam możliwość za gemy, a gemy się wiążą z pieniędzmi, ale no mieliście już takie sytuacje, gdzie no macie Supreme Sapphire, że tam pakiet wykupujecie, macie zarąbiste głowki, ale najpierw trzeba tam się dostać. Macie ostatnio z nowymi daily pop-upami, jeżeli chodzi o pieniążki. No, robią dużo takich rzeczy ostatnio właśnie, że wiesz, kasa i zresztą przejdziemy dalej, to zrozumiecie o co mi chodzi, bo będzie ciekawiej w kolejnych podpunktach, ale mi się to nie podoba, w sensie, no mega mi się nie podoba, nie? Ta cała sytuacja, nie? Z Zenitem. Tu już nie chodzi o to, że ja będę teraz walczył o Zenit Leadershipa, ale nawet dla ludzi, którzy będą potem ścisnęli i mają, wiecie, tak kombinować, żeby w ogóle motyw dostać, to automatycznie gracze, którzy mieli motywy na piechocie i mieli, znaczy efekty, mieli na piechocie i na łukach, to teraz ich powinno się to cofnąć i żeby kupili sobie za walutę, czyli tamci mają ok, a ci nowi już nie? Znaczy ci nowi, co będą chcieli zdobyć leadership, to już jest lipa?
czy tam nowe, czy tam potem będzie po leadership, a kawaleria ma być, czy te nowe Zenity to potem po prostu będzie, nie wiem, nie trzymam to kupy. Naprawdę, albo musieliby dać naprawdę dobre ceny związane z efektem motywu, żeby wziąć i za te punkty, które dostaniemy po Zenicie, żeby wymienić i mieć ten efekt motywu dla tych powiedzmy top 3, czy tam top 10, no bo ja już tak to odbieram, że to chyba każdy będzie mógł mieć zaraz ten efekt. Albo po prostu, nie wiem. Dziwne to jest, dla mnie to jest, słuchajcie, dla mnie to jest mega dziwne podejście do całej sytuacji, nie? Naprawdę dla mnie to jest mega dziwne podejście do sytuacji, nie? Po 2 zenitach nagle robią coś takiego, nie? Wszystko nam się od tej waluty, nie? Jeżeli będzie waluta, odwołam to moje przeoczenie teraz, które wam tutaj nadaję, ale dla mnie to jest dziwne, nie? Dobra, 7 punkt. Wprowadźcie więcej wyjątkowych elementów kosmetycznych. Przeczytałem wam 4, przepraszam, nie przeczytałem wam 4. Wprowadźcie ograniczone ilości walut, które możesz zdobyć podczas jednego wydarzenia. Niewykorzystane środki zostaną utracone pod koniec wydarzenia. Czyli jeszcze będzie ograniczone ilości waluty. Okej, a jak nie, no to zostaną, przepadają. Nie wiem, ja to muszę zobaczyć, ale znając Lili, to będzie zrobione tak waste'owo. Pytanie 7. Wprowadźcie więcej wyjątkowych elementów kosmetycznych, chcą się odróżniać do innych graczy. No to już macie to pytanie, o którym mówiłem. Pracujemy nad kilkoma rzeczami, by poprawić zakres opcji personalizacji. Nowe legendarne motywy miasta do wymiany w sklepie sezonu. To jest duży plus, bo za motywy, znaczy za monety w końcu będziemy mogli kupić nowe motywy miasta. I tu się zgodzę, że to potrzebowało mieć update'a, bo tam dawno nie było żadnych zmian. I zobaczymy, jakie to będą te nowe motywy miasta. Ja parę monet mam, jestem przygotowany też na to, ale fajnie, że coś takiego robią, jeżeli chodzi o sklep sezonu, ale tam wymieniacie za to, co wypracujecie z FKVK, no i oczywiście spendujecie za Kryształ Techa. Oczywiście, że tak to działa. Ale to nie chodziło mi o ten podpunkt, oczywiście, co wam wcześniej mówiłem, ale bardziej przejdziemy dalej, więc zrozumiecie, o co mi chodzi. Ale tutaj, jeżeli chodzi o sklep sezonu, fajnie, że wprowadzają nowe legendarne motywy miasta. To jest duży plus moim zdaniem. Planują dodać nowy system poziomów rok, które można podnieść poprzez zakup pakietów. Awansowanie pozwoli twojej postaci na zdobywanie i ulepszenie ekskluzywnych elementów kosmetycznych. To jest chyba to, co wam mówię. Nie będą one dostępne na stałe, ale może je odnowić, spełniając określone warunki. No tak, oczywiście, no będziecie mogli sobie kupić motywy, efekty na 30-60 dni, a potem znowu będziecie musieli kupować po prostu za te kryształki białe, nie? Ja pierdykę. No ale to jest właśnie kolejny temat a propos inwestowania większych pieniędzy w Rise of Kingdoms. Nowa płata funkcja personalizacji odblokowania po osiągnięciu najwyższego poziomu roku. Stworzył nowy ekskluzywny motyw miasta na podstawie istniejącego. Czyli za nowa płata funkcja personalizacji odblokowania po osiągnięciu najwyższego poziomu roku. Okej, tu chyba chodzi o VIP-a, tak? Tak mi się zdaje? Chyba, że ten nowy poziom roku, okej. Stworzy nowy ekskluzywny motyw miasta na podstawie istniejącego. Czy będziesz mógł stworzyć za pieniążki nowy ekskluzywny motyw miasta. Na podstawie tego, co mamy. Czyli taka kustomizacja, nie wiem, wodospadu, nie? Z kawałka 1. Okej. Zobaczymy, ile to będzie kosztować, ale wiadomo, Lid przecież nie będzie na nas zaszczędzać, nie? Efekty zwiększenia sukcesu jest zbyt powszechny, co sprawia, że królestwa bez korzystania z niego osób nie mogą nadążać za resztą. Twórcy muszą się tym zająć. Nie rozumiem w ogóle tego pytania, efekt zwiększenia. Chodzi o, nie wiem, zwiększenie siły? Nie kumam tego, nie? Nie wiem, może chodzi o pre-KVK, efekt zwiększenia siły, nie wiem, to chyba źle przetłumaczyło na polski, ale... Siemano gracze, Rise of Kingdoms, z tej strony Optimus. Słuchajcie, dogrywam tylko szybki materiał do odcinka, który dostaniecie. Jest to po prostu dogranie do punktu 8, które nie miałem bladego pojęcia, o co w nim chodzi, lecz przeczytałem sobie Discord Rise of Kingdoms, gdzie zawsze to robię w tym momencie, w tym akurat wypadku robiłem wam odcinek z gry. No i dowiedziałem się, o co chodziło, oczywiście w tym 8 podpunkcie. Już wam go wrzucam. Tu macie po angielsku, o co dokładnie chodziło, ale na polski wam szybko od razu przetłumaczę. Chodziło o pilotów i dlatego się, wiecie, przetłumaczenie na polskiego było tragiczne, ja po prostu nie wiedziałem, o co chodzi.
Dlatego tak je tam trochę zjechałem. No ogólnie chodzi o to, że w bitach na otwartym polu zbyt dużą rolę odgrywają piloci, przez co królestwa bez pilotów nie są w stanie dotrzymać im kroku. Twórcy gry powinni się tym zająć. No i odpowiedź Lid właśnie była na to, że naszym celem jest zapewnienie gubernatorom sprawiedliwie zrównoważonych warunków gry. Obecnie analizujemy wpływ pilotowania na konkurencyjność i pracujemy nad planem rozwiązania tego problemu. Po sfinalizowaniu planu poinformujemy społeczność o szczegółach poprzez face to face with the developers i inne ogłoszenia. Temat pilotów już wam kiedyś nagrywałem po prostu odcinek. Jest bardzo, bardzo dużo informacji, że no niestety no nie wygląda to dobrze, może tak to nazwę. Z tego względu, że bardzo dużo mają problemów związanych z pilotami. Bardzo dużo youtuberów na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy coraz częściej mówi, że ci piloci nie powinni zniknąć z gry. Ja wiem, jak to wygląda, sam też nieraz pilotowałem, ale są piloci, którzy na przykład przesiadują na kontach bardzo długo, tak jak wam mówiłem, po 80-90% całego KV-ka, zarabiają bardzo dobre pieniążki, no bo nie oszukujmy się, tam już troszeczkę tych pieniążków wlatuje. No i aktywność robią królestwem. No tym najbardziej, tak jak mówię, tym większym KD to jest bardzo notoryczne, że tam się pilotuje. Dlatego no już były pierwsze 2 miesiące temu informacje, że będą się brać za pilotów. Czy to rzeczywiście się jakoś, nie wiem, rozwiąże? Wątpię. Będą mieli ciężko to ogarnąć, ale moim zdaniem powinny być jakieś malutkie ograniczenia jednak nałożyć, bo jednak to pilotowanie jest bardzo mocne. I bardzo często ludzie grają. W tym momencie, wiecie, ja rozumiem, jak ktoś wejdzie na komuś na konto, tak wam mówiłem przy odcinku z pilotami, że zagra tam parę godzin, bo ty nie możesz, albo 1 dzień, ale naprawdę nie, że ktoś pyka 90% gry na twoim koncie za pieniądze. Dla mnie nie powinno to być. Ja, czyli tak jak wam mówiłem też na pilotach, powtórzę się tu, dla mnie to ja bym po prostu nie chciałby się grać w taką grę, bo w tym momencie to troszeczkę inaczej to wygląda, tak? No ale ktoś może odbić piłeczkę a propos kupowanych kont, że to nie twoje i tak dalej. Oczywiście, że tak. No ale niestety w tej grze, żeby móc coś pograć sobie fajnie, mieć z tego większy fan, nawet personalnie jako ja, no to albo jesteś milionerem i wyrzucisz bardzo dużo pieniędzy od początku w konto od zera do, powiedzmy, do poziomu, jak niektórzy mają tam po 20-30 bilionów KP, albo po prostu będziesz robił tak, jak większość teraz graczy no robi. Jest bardzo dużo polskich graczy, którzy no musieli, czy tam polskich, zagranicznych, co ja mówię, ogólnie pełne jest graczy, którzy po prostu korzystają z innych opcji, jeżeli chodzi o konta, więc tego nie przeskoczymy, nie? Dlatego tu potem, jak ktoś pilotuje, no to wiadomo, że zaczynają być coraz większe zgrzyty, no bo ponieważ niektóre królestwa nie mają możliwości takiego finansowania KVK, nie? Aż taką stronę. Już nie mówię o pop-upach, surowcach, speed-upach, w ogóle KVK technologii, to jeszcze pilotowi trzeba tam gdzieś płacić. To jest masakra. Dla niektórych królestw to jest nie do ogrania, dlatego dużo ludzi nie chce grać w wysokich seedach, no bo się liczy z tym, że musieliby mieć pilota, żeby, albo nie wiem, 2 miesiące wolnego, żeby być aktywni bardzo w KVK i zdobywać fajne nagrody i gdzieś tam zaistnieć w Rise of Kingdoms, życiu KP i tak dalej. No niestety zaczyna coś się pod tym względem dziać, jeżeli chodzi o tych pilotów. Zobaczymy, o co tam w tym będzie chodziło w najbliższym czasie. No i co? To jest tylko taki 5-minutowy jeszcze filmik dograny do tego wszystkiego, do tej odpowiedzi, no bo tak widzieliście, ja tam totalnie wiedziałem, o co chodzi, więc lecimy z kolejnymi pytaniami, które tam mieliście w odcinku. Mam w ogóle, co tutaj komuś to za pytanie chodzi. Gdzie funkcja marszu do ataku jest lepsza niż kiedyś, ale nadal wymaga poprawy. Planujemy dodatkowe ulepszenie marszu do ataku, obejmujące one poprawę podstawowej logiki tej funkcji oraz dodanie opcji z personalizacji, by jeszcze bardziej ograniczyć mikrozarządzanie. Ja tego nie używam. Próbowałem to kiedyś, testowałem. Ja tego nie lubię. Na telefonach może to się sprawdza. Ja gram głównie na komputerze, staram się grać, więc to mi, wiecie, jak potrzebujecie, no to okej, nie? Ale ja się nie wypowiem, czy to jest okej, czy wymaga poprawy, po prostu jej nie używam.
10. pytanie, 10. odpowiedź, czyli ostatnie. Sprawdźcie, by regularne wydarzenia były mniej żmudne. Niektóre z nich zajmują zaraz za dużo czasu. Wprowadziliśmy pewne zmiany w wydarzeniach, takie jak Złote Królestwo. Pracujemy nad poprawą tempa wydarzeń, takie jak próba Karuaka, szkolenie wojskowe. Z chęcią przyjmiemy wszelkie dalsze sugestie od naszych zarządców. Ja tam w ankiecie zaznaczyłem, że ja jedynie co bym skrócił to jedwabny szlak i tego byczka Fernando, którego teraz będziemy eskortować, że to są dwie rzeczy, które najbardziej tak chyba zabierają czas, nie? Ja bym tylko to zmniejszył. Taka jest moja odpowiedź na to wszystko w ankiecie, bo Złote Królestwo nie uważałem, że było długie. To jest chyba wymysł graczy. Uważam, że Złote Królestwo było fajne, ja lubię Złote Królestwo grać. Próba Karuaka wersji złotej, bo pewnie o to chodzi, no ma 50 tych leveli. Mi się zdaje, że zmniejszą to do 30, tak jak zrobili na Blue Karuaku. Szkolenie wojskowe zostało zmniejszone? Szkolenie wojskowe? No to jest chyba co z Lotarem, nie? Nie, mi się zdaje, że to jest dalej to samo, nie? Ale okej. Nie, no mi się zdaje, że tam jedwabny szlak powinien być troszeczkę bardziej skrócony, a reszta mi się zdaje, że eventu jest ok, nie? Czy tam Cerolka, czy tam mamy ten nowy event związany z tymi, Boże, że zapomniałem jak się nazywało, ale też to zbijamy, też na podobne do Cerolki, więc ja uważam, że jest ok, nie? Niektóre eventy są za długie, ale to są takie, mówię, to głównie jedwabny szlak, reszta jest moim zdaniem jest ok, nie? Nawet to Złote Królestwo stare było ok, nie? Karuaka, okej, no jest te 50, ale da się to w 3 dni wyrobić, nie? Nawet na zwykłym regenie AP, da się to zrobić, nie musi się palić AP, żeby zrobić Karuaka, nie? Ja na przykład bardziej palę na Blue Karuaku, bo chcę go jak najszybciej wycisnąć do fulla, żeby zdobywać jak najszybciej gemy, nie? Więc... Ale tutaj mi się zdaje, że nie. Długi odcinek, ale no mi się zdaje, że warto, bo trochę pogadaliśmy. Dla mnie no parę podpunktów było ważnych. Sami ocencie, co o tym wszystkim sądzicie. Dla mnie troszeczkę niektóre rzeczy są nie fair. Zresztą dałem tam upust swoich emocji też w ankiecie. Chcą, żeby dawać informacje, to im daję. Nie będę się, jakby tak powiedzieć, ograniczał pod tym względem. No i co? Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, że lajkujecie, komentujecie i przez cały czas się rozwijamy. Do zobaczyska, bo już za niedługo jak Amsterdam, także już pomalutku się zacznie KVK, więc prawdopodobnie między 10 a 11 września będzie pierwszy live Z5, tak mi się zdaje. Live potem będzie oczywiście PAS 7 i Kingland, ale to będą już końcówka września i początek października. Ale może jakieś jeszcze live zrobimy sobie w międzyczasie, może jakieś KVK zagramy. No ja niestety teraz jak KVK chyba 27 ruszają, no to nie będę mógł tam na nich się pojawić, bo niestety też praca, więc a miałem tam taki pomysł właśnie na jakieś 2 KVK się pojawić, pograć, porobić live'a, no ale nie da, może kolejny dzień się uda coś tam pograć. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!